Cześć, witajcie! Przechodzę dzisiaj do Was z filmem o łączeniu składników aktywnych, ale to nie będzie takie zwykłe tosty, można, tego nie można, bo to możecie znaleźć w internecie, sama zresztą 2 lata temu nagrałam tego typu film, natomiast podejdę do tego bardziej praktycznie, tak żebyście zrozumieli po prostu zasadę łączenia składników i żebyście potem na logikę wiedzieli co z czym, nawet nie pamiętając tych konkretnych składników. I też pokażę Wam, w jaki sposób obejść niektóre ograniczenia. Mam nadzieję, że po tym filmie będziecie w pełni świadomie łączyć składniki, w myśl też wielowarstwowej pielęgnacji, bo nie zliczę, ile razy dostałam pytanie o peptydy i witaminę C. W trakcie filmu też pojawi się rozdanie konkursowe z okazji 50 000 subskrypcji, więc oglądajcie uważnie, a jeżeli film będzie pomocny, a jestem pewna, że tak będzie, to zostawcie kciuka do góry. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, nie pożałujecie. I już zaczynamy. Zanim przejdziemy do konkretnych składników aktywnych, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego nie łączymy niektórych składników ze sobą. Sprowadza się to do 2 kwestii. Pierwszą z nich jest neutralizacja siebie nawzajem. Stosując jeden składnik, po aplikacji drugiego nie działa, więc nie ma sensu go stosować. W tej samej rutynie pielęgnacyjnej lepiej go przełożyć po prostu na inną porę dnia bądź inny dzień. A druga kwestia dotyczy potencjału drażniącego. Są takie składniki, które po prostu mogą podrażnić naszą skórę, a docelowo zaburzyć barierę hydrolipidową, co jak wiemy potem jest ciężkie do odbudowania i z powrotem do wdrożenia składników aktywnych, na których nam zależy. Żeby Wam maksymalnie ułatwić zrozumienie czegoś, z czym nie łączymy, sprowadzę to do 4 prostych zasad: pH, potencjału drażniącego, czasu i formuły. Zaczniemy od pH. Niektóre składniki po prostu nie lubią niskiego pH. I mam tutaj na myśli pH powiedzmy poniżej 4, dlatego że nasza skóra i tak ma lekko kwasowe pH, stąd też toniki. Przyjęło się używać toników, żeby po myciu twarzy przywrócić jej neutralne pH, czyli to lekko kwasowe. Nasza skóra ma od 4,5 do 6 pH. Przyjęło się, że optymalne to jest 5,5. Także powiedzmy, że poniżej 4 to już jest takie kwasowe środowisko, którego nie lubią niacynamid, peptydy i aminokwasy. Skąd możemy wiedzieć, że coś ma kwasowe pH? Są tak naprawdę 3 opcje. Pierwsza z nich to jest podanie informacji przez producenta na opakowaniu, czy na stronie producenta, czy na stronie drogerii. Jeżeli faktycznie jest to kwasowe pH, to przeważnie producenci taką informację podają. Drugi sposób, który ogólnie polecam, to są papierki lakmusowe. Można je kupić za grosze i dzięki temu możecie sprawdzić pH każdego kosmetyku, który macie i w ten sposób zweryfikować, czy możecie coś ze sobą łączyć, zwłaszcza te składniki, które nie lubią niskiego pH. A trzeci sposób to jest taka spora generalizacja, natomiast niskie pH kwasowe będą miały kwasy, tak ogólnie rzecz biorąc, czyli AHA, BHA i PHA i też im wyższe stężenie kwasów, tym możliwe niższe pH. Nie jest to równoznaczne, natomiast gdzieś tam można tak przyjąć, że im wyższe stężenie kwasów, tym niższe pH. I też kwas askorbinowy, czyli witamina C w tej najprostszej, najmniej stabilnej formie, w dobrej formulacji ma niskie pH, czyli tak powiedzmy około 3,5. Wobec tego niacynamidu, peptydów i aminokwasów nie łączymy z kwasem askorbinowym i z kwasami ogółem. Ale nie każdy składnik, który ma w nazwie kwas, będzie należał do tej grupy i będzie miał działanie złuszczające. Tak jest chociażby z kwasem hialuronowym, traneksamowym i poliglutaminowym. Te 2 ostatnie są aminokwasami. Jeżeli chodzi o kwas hialuronowy, on ma umiejętność wiązania wody w naskórku i też będzie transportował głębiej składniki aktywne, więc może zwiększyć ewentualny potencjał drażniący jakiegoś składnika, przykładowo retinoidów, jeżeli zastosujecie jeden po drugim. Więc jeżeli chcecie uniknąć potencjału drażniącego, to kwasu hialuronowego nie stosowałabym w połączeniu z tymi właśnie potencjalnie drażniącymi składnikami, ale ogólnie jest to mile widziane, że jakiś składnik będzie głębiej wnikał, wówczas warto wybrać po prostu ten taki najmniej cząsteczkowy kwas hialuronowy i on wtedy będzie naszym nośnikiem składników aktywnych. Ale te 3 kwasy tylko z nazwy tak naprawdę są kwasami, natomiast nie mają typowego działania tłuszczającego. W teorii nie łączymy ze sobą składników, które mają same w sobie potencjał drażniący, a potencjał drażniący mają wybrane składniki, które zaraz Wam przedstawię, kosmetyki z niskim pH, im niższe pH, tym wyższy potencjał drażniący i
kosmetyki z wysokimi stężeniami składników aktywnych, tak jest chociażby z niacinamidem. Normalnie nie jest to składnik o potencjale drażniącym, ale przy wyższych stężeniach, kiedy nasza skóra nigdy wcześniej nie miała z nim do czynienia, może faktycznie mieć potencjał drażniący. Także wysokie stężenia, jeżeli już takie zaczynamy stosować, niech grają główne skrzypce w konkretnej rutynie pielęgnacyjnej, już tutaj niech pozostałe nie wchodzą im w paradę. 3 kwestie osobno bądź razem wpływają na to, że coś ma potencjał drażniący i jest to niskie pH, stężenie składnika aktywnego i konkretny składnik aktywny. I są nimi ponownie kwas askorbinowy, retinoidy, natomiast największy potencjał drażniący ma retinol i już kwas retinowy, czyli tretinoina, adapalen z pierwszej generacji retinoidów. Natomiast zawsze trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że retinoidy ogólnie będą miały potencjał drażniący, zwłaszcza w początkach ich wprowadzania do swojej pielęgnacji. Natlenek benzoilu, który jest wykorzystywany w terapiach przeciwtrądzikowych, a także kwasy ogólnie i tutaj warto zaznaczyć, taką gwiazdeczkę dać, że wyższe stężenia kwasów i mam tutaj na myśli powyżej 10%, ale na szczególne wyróżnienie zasługuje kwas glikolowy jako ten, który ma najmniejszą cząsteczkę, najszybciej penetruje i ma po prostu największy potencjał drażniący, a także kwas salicylowy. Więc nie łączymy ze sobą składników, które spełniają jeden z tych 3 warunków, chyba że wyrobiliście tolerancję na poszczególne składniki aktywne i z czasem ich stosowania będzie taki moment, że będziecie mogli je ze sobą gdzieś tam przeplatać, a nawet i łączyć, o czym Wam mówiłam w osobnym filmie, natomiast to już jest dla zaawansowanych i dla osób, które naprawdę podchodzą do świadomej pielęgnacji, do stanu swojej skóry z głową. 3. zasada jest bardzo praktyczna i będzie tym bardziej praktyczna, jeżeli na przykład zapomnicie tych poprzednich zasad, bo takim kluczem w łączeniu składników aktywnych jest czas. Czas aplikacji pomiędzy poszczególnymi kosmetykami, pomiędzy poszczególnymi składnikami aktywnymi. Czas będzie pomocny w przypadku kosmetyków z niskim pH. Po prostu dlatego, że nasza skóra po czasie samoistnie wraca do tego optymalnego pH. Nieprzypadkowo przy serum ze kwasem askorbinowym jest informacja, żeby odczekać 5 minut. Wynika to ponownie z pH. Dobre serum z kwasem askorbinowym ma niższe pH, więc aplikując go na, powiedzmy, stonizowaną skórę, a więc taką, która ma już to swoje optymalne pH, zaniżamy pH naszej skóry, więc te 5 minut ma być tym takim czasem normalizacji pH. Nasza skóra jest naprawdę bardzo dobrze funkcjonującym organem i samoistnie po tych 5-10 minutach wraca do swojego optymalnego pH i po tym czasie już tak jakby mamy czystą kartę. W przypadku składników potencjalnie drażniących już niekoniecznie, bo tak na przykład po 5 minutach po aplikacji kwasu askorbinowego nałożenie retinoidów nie polecam. Nawet następnego dnia rano po aplikacji retinoidów kwas askorbinowy może mieć działanie drażniące, więc tutaj trzymamy się tych zasad niełączenia składników aktywnych, chociaż ja osobiście stosuję kwasy i retinoidy w jednej rutynie pielęgnacyjnej, tylko tutaj właśnie kluczem jest czas. Po aplikacji toniku kwasowego odczekuję 15 minut, a następnie aplikuję serum z retinoidami. To ma podrasować działanie retinoidów, ale o tym więcej mówiłam w osobnym filmie, tam Was odsyłam. To są metody dla zaawansowanych. 4. zasada dotyczy formuły i ona jakby jest ponad tymi poprzednimi zasadami, bo jeżeli producent połączył w swoim kosmetyku wszystkie składniki, które potencjalnie się ze sobą nie lubią, mogą mieć działanie drażniące, powiedzmy w jednym kosmetyku mamy niacynamid, kwas askorbinowy, retinol i co tam jeszcze, i kwasy. Jeżeli to wszystko występuje w jednym kosmetyku, to znaczy, że producent zadbał o to, żeby to wszystko było bezpieczne, żeby ta formuła pozwoliła na działanie wszystkich składników aktywnych i najpewniej przy takiej kombinacji to wszystko przebadał, co też zapewne można sprawdzić na stronie producenta. Więc formulacja, skład kosmetyku jest ponad takim samodzielnym łączeniem składników aktywnych. Zawsze już gotowy kosmetyk będzie wyżej od naszych własnych kombinacji i łączenia poszczególnych kosmetyków. Są też składniki neutralne, gdyby tak
tutaj wypisać wszystkie składniki, które mogą mieć potencjał drażniący, są powiedzmy bardziej problematyczne, z nimi trzeba uważać, z tą kombinacją ich. Tak z drugiej strony moglibyśmy mieć i tak łączyć ze sobą składniki, które nie mają potencjału drażniącego, które są bardzo neutralne w kwestii tych połączeń. I tak jest chociażby z ceramidami, z olejami, z większością ekstraktów roślinnych, cholesterol, skwalan, fosfolipidy. Jest mnóstwo składników, które są bardzo neutralne i przeważnie, jeżeli jakiś kosmetyk skupia się na konkretnym składniku aktywnym, to możecie znaleźć jako pomocnicze składniki te właśnie neutralne. A teraz pokażę Wam na przykładach poszczególne połączenia składników w takich, nazwijmy to, rutynach pielęgnacyjnych. Podzieliłam kosmetyki, których używam lub wyjęłam z zapasów kosmetycznych na kategorie, zaraz je omówię, a następnie połączę je w rutyny pielęgnacyjne. Mamy produkty kwasowe zmywalne, tak jak żel z kwasami AHA oraz peeling kwasowy z 24% stężeniem kwasów. Oba są zmywalne, więc woda będzie optymalizowała pH. Oba natomiast mają delikatne działanie złuszczające, więc wpływają na zwiększoną penetrację następnie aplikowanych składników aktywnych z kosmetyków. Ale pH już tutaj nie ma znaczenia, więc jedynym ograniczeniem są składniki, które mogą mieć potencjał drażniący. Przy kosmetykach kwasowych, które zostawiamy na skórze, a więc tonik, serum czy kremy złuszczające, jest podobnie. Czekamy, aż pH wróci do normy, ewentualnie pomagamy, zwilżając twarz wodą termalną, która ma pH na poziomie 7. Wówczas można aplikować każdy kosmetyk, nawet ten, który nie lubi niskiego pH. Jedynie uważałabym z tymi z grupy potencjalnie drażniących. Kosmetyki z witaminą C. Bez względu na rodzaj kosmetyku, stabilne pochodne witaminy C można łączyć ze wszystkim. Czy to z peptydami, czy z niacinamidem i innymi składnikami. Ograniczenia są przy kwasie askorbinowym. O ile pH nie jest problemem, jeśli odczekamy te 5 minut od aplikacji, o tyle jego połączenie z innymi składnikami aktywnymi wiąże się z potencjałem drażniącym. Nie można go łączyć z niacinamidem, dlatego że powstaje wówczas drażniący kwas nikotynowy, z miedzią i z cynkiem, bo zamiast zwalczać wolne rodniki je potęguje, z retinoidami, bo wystąpi mocne podrażnienie i neutralizacja działania antyoksydacyjnego witaminy C. Więc lepiej, żeby kwas askorbinowy grał główne skrzypce w danej rutynie. Nie gryzie się natomiast ze składnikami neutralnymi, czyli ceramidami, humektantami, składnikami łagodzącymi itd., które można zaaplikować na produkt z kwasem askorbinowym po tych 5 minutach od jego wchłonięcia. Idziemy dalej. Produkty z peptydami. Tonik, serum bądź krem. Zawsze aplikujemy na skórę z optymalnym pH. Więc jeśli użyliśmy kwasów, np. w formie peelingu kwasowego lub toniku, odczekajmy aż pH wróci do normy. Co daje? Zmycie produktu wodą, spryskanie twarzy wodą termalną lub odczekanie 5-10 minut. Wówczas można aplikować peptydy, ale już na peptydy nie aplikujemy produktów z niskim pH, tak jak produktów kwasowych czy z kwasem askorbinowym, bo mogą zneutralizować ich działanie. Produkty z retinoidami. Wiecie, że jestem zwolennikiem stosowania ich w pojedynkę. W takiej sytuacji myjemy twarz, osuszamy ją i aplikujemy produkt z retinoidami. Jeżeli macie potrzebę bądź wrażliwą cerę, możecie je domknąć kremem, ale po 30-40 minutach i niech to będzie dosyć neutralny, bardziej odżywczy, taki regenerujący krem z dbałością o barierę hydrolipidową. Jeśli natomiast uprzecie się, aby w tej samej rutynie pielęgnacyjnej użyć innych składników aktywnych, na przykład w formie innego serum, unikajcie tych potencjalnie drażniących jak kwas askorbinowy, nadtlenek benzoilu oraz inne retinoidy czy wysokie stężenia kwasów. Z kolei kwas hialuronowy, peptydy i kwasy w niższym stężeniu aplikowane przed retinoidami zwiększą ich penetrację, więc jest to opcja dla zaawansowanych i tolerujących już retinoidy. Połączenie natomiast niacinamidu z retinolem może przeciwdziałać odwadniającemu działaniu retinolu i poprawiać na niego tolerancję, ale nadal takie połączenia warto robić z głową i zaczynać od niskich stężeń. Ostatnia grupa to składniki neutralne, które łączymy dowolnie nawet z tymi potencjalnie drażniącymi. Tak będzie z ceramidami, prebiotykami, humektantami, alantoiną, pantenolem, olejami, cholesterolem, algami, ogólnie ekstraktami roślinnymi itd. A teraz ułożę przykładowe, umyślnie jak najdłuższe rutyny, żeby pokazać Wam możliwe połączenia. Będę opierała się na swoich kosmetykach, niemniej chodzi przede wszystkim o samo łączenie składników aktywnych. Pierwsza rutyna będzie idealna dla każdej cery, w tym skłonnej do niedoskonałości i dojrzałej.
Jako drugi etap oczyszczania twarzy stawiam tutaj na żel kwasowy. Z racji tego, że jest zmywany wodą, to pH skóry nie koliduje z żadnym kolejnym kosmetykiem. W składzie mamy kwas glikolowy, mlekowy, stabilną witaminę C, docelowo rozjaśnia, wygładza i świetnie zwalcza zaskórniki. Po zmyciu pH powinno być na optymalnym poziomie, natomiast jeżeli chcecie, możecie użyć toniku, aczkolwiek ja tutaj nie widzę takiej potrzeby. Używam za to wody termalnej, która ma pH na poziomie 7, a więc jest to w dalszym ciągu optymalne pH, ale nieco wyższe, więc też jest to świetny sposób na upewnienie się, że Wasze pH jest w normie, jeżeli chcecie zaaplikować składnik, który nie toleruje niskiego pH. Zwilżanie wodą termalną też pomaga w głębszej penetracji składników aktywnych, także zwilżam twarz wodą termalną, a następnie aplikuję serum peptydowe z The Ordinary z 10% argiroliną w miejscach zmarszczek mimicznych. Na to mogłabym zaaplikować serum Reviver, które ma 5% niacinamidu, 10% azeloglicyny, która jest stabilna w zakresie od 5 do 11 pH i aż 30% składników fermentowanych. Tańszy zamiennik serum z niacinamidem Basic Lab. Idealny na niedoskonałości, przebarwienia, podrażnienia dla każdego rodzaju cery, w tym problematycznej. Sprawdziłam i pH jest na poziomie 5-6, a więc optymalne. Nie będzie neutralizowało peptydów, ale z racji tego, że w składzie mamy niacinamid, który sam nie lubi niskiego pH, nie aplikujemy już na to serum żadnego innego, które ma niskie pH, a więc kwasowe, bądź z kwasem askorbinowym. Zresztą połączenie niacinamidu i kwasu askorbinowego tworzy drażniący kwas nikotynowy, także tego połączenia unikamy. Ale abstrahując od kwasu askorbinowego, możemy na to wszystko zaaplikować serum z witaminą C, tylko że w stabilnych pochodnych. Tak jak to z Veoli, gdzie mamy 15% ultrastabilnych pochodnych, etylowanego kwasu askorbinowego i tetraizopalmitynianu askorbylu. Konsystencja jest lekka, emulsyjna, poprzednie były wodne i zawsze warto jest tak nakładać kosmetyk i w kolejności od najrzadszej do najgęstszej. Czekam dosłownie 2 minuty, a następnie na ponownie zwilżoną wodą termalną twarz aplikuję serum olejowe. Tutaj też z konkretnym składnikiem aktywnym, bo 1% bakuchiolem, który jest roślinną alternatywą dla retinolu, ale może być stosowany w dzień, a także przez kobiety w ciąży. Serum pachnie jak cytrynowa zielona herbata. Uwielbiam ten zapach, a do tego jest bardzo lekkie i bazuje na świetnych, niekomedogennych, ale odżywczych olejach. Pamiętajcie, że oleje pomagają w upłynnianiu łoju, a więc też zapobiegają zaskórnikom i niedoskonałościom. Całość mogłabym domknąć kremem, nawet z peptydami, tak jak ten z Trimay. Jeśli byłaby to rutyna poranna, dochodzi do tego filtr SPF. Od 2 miesięcy używam tego z Beauty of Joseon, który poza filtrami chemicznymi ma aż 30% ekstraktu z ryżu, mnóstwo prebiotyków, także niacinamid i składniki anti-aging. Lekki, nieproblematyczny, nie bieli, nie roluje się, nie szczypie w oczy, jeden z moich ulubionych. No i czas na zadanie konkursowe, ale zanim to chciałam Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście, że tak chętnie bierzecie udział w życiu społeczności i w ten sposób motywujecie mnie do działania, bo jestem tylko człowiekiem, często jestem przemęczona. To widać po moich komentarzach, jak czasem na coś odpisuję, że nie ma emotek, to znaczy, że jestem zmęczona. I Wasze komentarze naprawdę mnie motywują często do działania i po prostu mi się chce i dzięki temu potem tworzę takie skomplikowane pewnie i pracochłonne filmy, ale cieszę się, że Wam to pomaga i że jak najwięcej z tego czerpiecie. Cieszę się, że mam tyle kosmetyków, że mogę się nimi z Wami dzielić w ramach podziękowania. Już nie tylko poniedziałkom miesiąca, ale też i pewnie częstsze rozdania przez szybciej osiągane jakieś tam pułapy subskrypcyjne, więc cieszy mnie to bardzo. Mam mnóstwo kosmetyków, pewnie będą co najmniej 3 nagrody, takie paki kosmetyczne, a żeby wziąć udział w rozdaniu, należy oczywiście być subskrybentem mojego kanału. Sprawdźcie, czy na pewno subskrybujecie tam z dzwoneczkiem. No i też napiszcie komentarz, w którym odpowiecie na pytanie i opiszecie, jaka marka kosmetyczna jest Waszą ulubioną, a jaka właśnie nie, jakiej nie lubicie. Zazwyczaj jest bardzo pozytywnie, więc dzisiaj tak troszeczkę przewrotnie. Ramy czasowe i ogólne informacje też znajdziecie w opisie, a tymczasem wracamy do głównej treści filmu. Kolejna rutyna z nastawieniem na rozjaśnienie przebarwień, odżywienie, antyoksydację. Sprawdzi się na cerach suchych, normalnych, mieszanych, dojrzałych, także ze skłonnością do niedoskonałości. Oczyszczanie twarzy dowolnie, najlepiej delikatnymi produktami.
Teraz użyjmy toniku kwasowego. Nie znalazłam takiego w zapasach, ale weźmy pod uwagę 9% całoroczny tonik kwasowy Skintra. By the way, świetny skład na przebarwienia. pH podane przez producenta wynosi 3,8. Toniki nakładamy po myciu skóry i styczności jej z wodą, kiedy jej pH jest lekko podwyższone. Tonik kwasowy je obniży, a tym samym przywróci to optymalne. Warto jest chwilę odczekać, a nawet spryskać twarz wodą termalną, która ma pH na poziomie 7, a więc będzie gwarancja, że pH nie jest za niskie, aby zaaplikować peptydy i to nawet peptyd miedziowy. Tonik miał 1% stabilnej pochodnej witaminy C, więc tutaj też się nic nie gryzie. Gdyby to był kwas askorbinowy, peptyd miedziowy odpada. Serum Biosense ma konsystencję żelowo-emulsyjną. W składzie poza peptydami skwalen, z którego słynie marka, ekstrakty roślinne, kwas hialuronowy, spilantol, który relaksuje mięśnie. Mamy już nawodnienie, ujędrnienie i regenerację. Na to bez problemu mogłoby pójść olejowe serum z 3% witaminą C, również w stabilnej pochodnej tetraizopalmitynianu askorbylu ze Slavia. Ponownie lekkie oleje, świetne dopełnienie dbałości o warstwę lipidową skóry. Idealnym dopełnieniem będzie krem z prebiotykami, składnikami fermentowanymi, ceramidami i mocznikiem. Skintra Let's Your Skin Feed On. Krem plaster na każdą skórę, który też świetnie się sprawdzi przy cerach problematycznych oraz przebarwieniami. Ponownie, jeśli jest to rutyna poranna, dochodzi filtr SPF. Kolejna rutyna nastawiona na normalizację pracy gruczołów łujowych, rozjaśnienie, nawilżenie, działanie przeciwzmarszczkowe. Zaczynamy od delikatnego oczyszczania, osuszamy skórę, a na to aplikujemy 24% peeling kwasowy Skintra. Mimo stężenia kwasów jest bardzo wszechstronny i delikatny. Ze względu na to, że większość to jest kwas migdałowy, który ma dosyć dużą cząsteczkę, poza tym kojowy, traneksamowy i witamina C. Idealne kombo na przebarwienia, nadprodukcję sebum i rozszerzone pory. Trzymamy 10 minut, zmywamy. Woda neutralizuje pH. Osuszamy skórę, ze względu na wyższe stężenie kwasów unikamy już składników o potencjale drażniącym, jak na przykład kwas askorbinowy. Przed aplikacją toniku, w którym mamy peptydy i czynniki wzrostu, spryskuję dla pewności twarz wodą termalną dla optymalizacji pH. Producent deklaruje, że pH toniku jest niższe, ale sprawdziłam i wynosi około 6. W składzie mamy delikatny, rozjaśniający, nawilżający kwas laktobenowy, niacynamid, ekstrakty roślinne w konkretnych stężeniach i wymienione już peptydy i czynniki wzrostu. Będzie normalizował, nawilżał, regenerował i działał przeciwzmarszczkowo. Konsystencja jest niemal wodna. Następnie na zwilżoną twarz aplikuję inny tonik z Q&A, już o gęstszej konsystencji, który służy mi jako nawadniające serum z kwasem hialuronowym i odżywczymi algami. I na to śmiało mogłabym zaaplikować serum Reviver z 30% fermentami, 10% azeloglicyną i 2% kwasem laktobenowym dla rozjaśnienia, normalizacji i nawilżenia. A na to wszystko oczywiście w miarę chęci mogłabym zaaplikować również serum olejowe. Oczywiście zawsze sera olejowe aplikuję na lekko zwilżoną skórę. I tak tutaj świetnie sprawdziłoby się to z 1% bakuchiolem ze Slavia, a na to wszystko krem peptydowy z 0,5% bakuchiolem, więc tutaj już mamy takie konkretne stężenie bakuchiolu do aktywnego działania przeciwzmarszczkowego. Też bakuchiol świetnie przeciwdziała niedoskonałościom. A także mamy w składzie argirelinę, czyli neuropeptyd, który działa relaksująco na przykurcze mięśni. Używam go już od 2 tygodni i jestem oczarowana otulającą konsystencją, delikatnym zapachem i satynowym wykończeniem, wręcz takim upiększającym tą skórę, ujednolicającym. Następna rutyna będzie się opierała na serum kwasowym, nastawionym na rozjaśnienie, normalizację, antyoksydację i działanie przeciwzmarszczkowe. Najpierw oczywiście delikatne oczyszczanie. Nie używam toniku, bo serum, które chcę zaaplikować, ma pH na poziomie 3,5 i ma w składzie niemal wszystko. Za to uwielbiam markę Allies of Skin. Połączy ze sobą potencjalnie gryzące się składniki, bo mamy niskie pH, a w składzie jest chociażby niacynamid i peptydy. Także wow. Poza tym mamy 11% kwasu migdałowego, mlekowego, salicylowego na zaskórniki i ogólnie normalizację wydzielania sebum. Poza tym 1% bakuchiolu, kwas hialuronowy, resveratrol, witamina E, no i wspomniane już niacynamid i peptydy. Bomba antyoksydacyjna, do tego jeszcze peptydy, działanie przeciwzmarszczkowe, bo bakuchiol, no i też mamy kwasy. Także mega połączenie. Oczywiście idzie za tym też cena, bo marka
która bada dokładnie swoje produkty i właśnie dzięki temu mogła połączyć w jednym produkcie te wszystkie składniki, ale naprawdę jestem też oczarowana tym serum. Czekam 5 minut od jego aplikacji ze względu właśnie na to niższe pH. Potem ewentualnie mogę użyć wody termalnej dla pewności, że to pH już jest na optymalnym poziomie i aplikuję w formie serum ceramidowego krem ceramidowy Veoli, który ma tak lekką emulsyjną konsystencję, że idealnie imituje mi serum. Świetnie się rozprowadza i sprawdza mi się właśnie w roli serum ceramidowego, nawet lepiej niż to z Basic Lab. Zresztą ma bogatszy skład, wyższe stężenie ceramidów, występujących w trio z cholesterolami i kwasami tłuszczowymi, co daje nam taki idealny odpowiednik w idealnych proporcjach naszej własnej bariery hydrolipidowej. Aby ta pielęgnacja była jak najbardziej rozbudowana, żeby Wam pokazać możliwe połączenia składników, to na upartego mogłabym zaaplikować również serum olejowe. Nawet to z witaminą C w stabilnej, 3% pochodnej, bo żaden wcześniejszy kosmetyk, których użyłam w tej rutynie, nie miał witaminy C, a ta pochodna się z niczym nie gryzie, więc też docelowo dorzucamy jeszcze witaminy C do naszej pielęgnacji. Na to dowolny krem w zależności od potrzeb skóry może to być każdy z tych już wcześniej pokazanych. Ostatnia rutyna jest kwasem askorbinowym w roli głównej. Unikam w tej rutynie miedzi i cynku, peptydu miedziowego, peptydów w ogóle, niacynamidu i retinoidów. Dlatego nie jestem fanką kwasu askorbinowego, bo łatwo o gafę. Jeśli już go używam, to stawiam wyjątkowo jak na mnie na prostotę i neutralne składniki. Mogłabym użyć nawadniającego toniku a la serum z Q&A, mając na uwadze, że kwas hialuronowy może zwiększyć penetrację kolejnych składników aktywnych, więc kwestia wrażliwości cery. Zresztą większość cer wrażliwych nie akceptuje kwasu askorbinowego, wówczas lepsze będą stabilne pochodne. Dopiero wówczas aplikuję serum Sclairs z 5% kwasem askorbinowym i wąkrotą azjatycką, które to połączenie w badaniach dało efekty ujędrnienia, nawilżenia i zmniejszenia zmarszczek po 6 tygodniach stosowania. Serum jest na glikolu proplenowym, a więc ma lekko oleistą konsystencję, która nie jest ciężka, a gładko sunie po twarzy. Serum jest bogate w różne ekstrakty roślinne, także peptydy, jak na koreański produkt przystało, więc mamy wszystko w jednym. No i kwas askorbinowy tutaj jest stabilizowany, więc i ma mniejszy potencjał drażniący, a skutecznie rozjaśnia. Czekam 5 minut, aż się wchłonie, a następnie przechodzę od razu do kremu ceramidowego. Idealnie na rano sprawdza się ten z Veoli. SPF tym razem Sensu Mare, gdyż Beauty of Joseon ma w składzie niacynamid, który gryzie się z kwasem askorbinowym. Sensu Mare jest równie nieproblematyczny, choć delikatnie bieli, ale ma filtry chemiczne nowej generacji, cały zakres ochrony i dodatkowe składniki nawilżające, takie jak algi. Podsumowując, peptydy, niacynamid, aminokwasy nie lubią się z niskim pH, chociaż pH samoistnie wraca do normy. Tylko wszystko to kwestia czasu. Bardziej skupiłabym się na niełączeniu ze sobą składników o silnym potencjale drażniącym, a więc niełączenie tej grupy konkretnych składników ze sobą, wysokiego stężenia z wysokim stężeniem oraz niskiego pH z niskim pH. Mam nadzieję, że ten film przybliżył Wam kwestię łączenia składników aktywnych i że w tym momencie swobodniej będziecie się poruszać po tym świecie kosmetyków, składników aktywnych i wielowarstwowej pielęgnacji. Jeżeli filmik był pomocny, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Zachęcam do subskrypcji kanału, do wzięcia udziału w rozdaniu, co jest ze sobą powiązane i już do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!